Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jacek Wawrzynek i mam zaszczyt poprowadzić uroczyste otwarcie tej jubileuszowej konferencji, czyli 10. Naukowo-Szkoleniowego Sympozjum Ratunkowego. To wydarzenie od lat oferuje możliwości nauki, ale przede wszystkim stanowi ważną platformę wymiany doświadczeń. 10. edycja jest wyjątkowa pod wieloma względami. Razem w kierunku zmian stanowi hasło, które najlepiej oddaje wyjątkowość tej konferencji i jednocześnie stanowi najlepsze podsumowanie naszych dotychczasowych działań. To jedyne miejsce na ratowniczej mapie wydarzeń, gdzie jesteśmy wobec siebie równi, a każdy głos w dyskusji ma znaczenie. To, co dziś udało się nam wspólnie wypracować, czyli zmiany w zakresie przepisów prawnych, podniesienie poziomu ratownictwa, nowoczesne i jakościowe rozwiązania w ratownictwie, to efekt naszej wspólnej, wieloletniej pracy. Na przestrzeni lat udało nam się stworzyć wspólnotę ekspertów gotowych do dzielenia się swoimi wnioskami i perspektywami. 10 lat pełnych pasji, zaangażowania i dynamicznego rozwoju stały się możliwe dzięki Państwa nieustającemu wsparciu. Razem z Wami przeszliśmy przez fascynujące etapy, dzieląc się wiedzą, doświadczeniami, pasją związanymi z ratownictwem medycznym. Ta konferencja nie tylko dostarcza uczestnikom aktualnych informacji oraz wytycznych, ale także tworzy przestrzeń do wspólnego budowania wiedzy. Organizatorem wydarzenia jest Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego Akademii Śląskiej w Katowicach, Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Infarma oraz SOWE to certyfikaty, które uzyskała ta konferencja i one są gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego oraz bezstronności wykładów. Patronat nad wydarzeniem objął minister zdrowia pani Izabela Leszczyna, wojewoda kujawsko-pomorski pan Michał Sztybel, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej pan profesor Jerzy Robert Ładny, a sympozjum odbywa się także pod patronatem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOS, Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, Grudziąckiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych, ale także pod patronatem inicjatywy Angels, którą Państwo znacie w tematyce udarów. Patronat medialny nad wydarzeniem objął fanpage Ratownictwo Medyczne łączy nas wspólna pasja, blog Paramedic Poland, Nordisk Triget, czasopismo Na Ratunek, serwis Ratownicy24, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, serwis dla szpitali.pl, czasopismo Emergency Medical Service oraz Wiadomości Lekarskie. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich Państwa, ale także naszych szanownych gości. Witam Pana Ministra, Pana Marka Kossa. Witam konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, pana profesora Jerzego Roberta Ładnego. Pan profesor jest także przewodniczącym Komitetu Naukowego naszej konferencji. Witam serdecznie pana Arkadiusza Kosowskiego, dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Oraz serdecznie witam przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego naszego napędu do tej konferencji, czyli pana profesora Klaudiusza Nadolnego. Tak ważne wydarzenie nie mogłoby odbyć się bez wsparcia wspaniałych sponsorów i tak złotymi sponsorami, głównymi sponsorami jest Berlin Chemie Menarini, AstraZeneca, Sunfarm oraz Akademia Śląska. Wielkie brawa dla naszych sponsorów. Sponsorami naszego wydarzenia jest również firma Lardal, Autoform, DGT, EIB, Interubezpieczenia, Rescue Line, RT.com, Krajowy Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego, Stryker, WAS, Enzos Ratuj, Sigma, SimEdu oraz Polfarma Tarchomin. Wielkie brawa dla pozostałych sponsorów. I w tym miejscu bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra, pana Marka Kossa. Szanowni Państwo, drodzy organizatorzy, wszyscy uczestnicy dzisiejszego sympozjum. Na początku chcę podziękować za zaproszenie na dzisiejsze już 10. jubileuszowe sympozjum i przekazać pozdrowienia od pani minister Izabeli Leszczyny, która też tutaj łączy się z nami wszystkimi i
o ratownictwie pamięta i dba o nasze polskie ratownictwo. Drodzy Państwo, ten dzisiejszy tytuł Razem w kierunku zmian bardzo mi się spodobał, no bo też mam przygotowaną prezentację, którą chcę w późniejszej części przedstawić. Natomiast widzę, że to sympozjum ma już historię. 10. jubileuszowe. Naukowo-szkoleniowe sympozjum ratunkowe. Ładnie to brzmi i dobrze się spotykacie, że o tym trwa rozmowa. Jeszcze z tego, co mi tutaj organizatorzy przekazali, to często albo prawie zawsze bywał na tym sympozjum ktoś z kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Stąd też ja nie mogłem sobie odmówić przyjemności przyjechania dzisiaj do Państwa i przedstawienia paru kierunków właśnie zmian, no bo ten kierunek, tak jak jest w tytule, powinien być razem. Zarówno ze strony pracowników, dysponentów, pracodawców, ministerstwa, bo to wszystko, kierunek jest jeden. Te zmiany są dla bezpieczeństwa społeczeństwa. I to jest dla nas wszystkich najważniejsze. Także i wsłucham się w Wasz głos, jak również przedstawię pewne kierunki, które tutaj panowie profesorowie mogą to poświadczyć, przyspieszyły już w tym roku pewne działania. I nadzorując Departament Bezpieczeństwa i właśnie ratownictwo medyczne, będę chciał je szybko wdrożyć, no bo w ratownictwie nie ma zwłok. Tu trzeba pewne działania wdrożyć szybko, żeby one były dobre, sprawne i skuteczne. Że dzisiaj życzę dobrej atmosfery na sympozjum, wymiany poglądów i udanych dni, no bo to potrwa nie tylko dzisiaj, ale jeszcze jutro i pojutrze z tego, co widzę w kalendarzu. Także wszystkiego dobrego. No i uważam, że konferencja, sympozjum w zasadzie jest już otwarta. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, pana doktora Arkadiusza Kosowskiego. Panie ministrze, szanowne panie, szanowni panowie, zaskoczony jestem 10. rocznicą. Miałem okazję w kilku konferencjach tutaj brać udział i uczestniczyć. Trochę w innej formie niż dzisiaj, bo jako dyrektor Departamentu do Spraw Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia dzisiaj po raz pierwszy w tej roli szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego. Uczestniczę nie dlatego i tylko, że to jest tradycja wieloletnia, ale dlatego, że ratownictwo medyczne i bezpieczeństwo społeczeństwa jest zależne od nas wszystkich. Od nas, ludzi w mundurze, jak i od całej społeczności cywilnej. A kto, jeśli jak nie ratownicy medyczni, jak nie lekarze, jak nie pielęgniarki, jak cała społeczność zajmująca się ochroną zdrowia jest najlepiej przygotowana do tego, żeby rozważać, analizować i szukać rozwiązań dla bezpieczeństwa ludności, bezpieczeństwa zdrowotnego. Państwo doskonale wiecie, że mamy niepokoje na wschodniej granicy, mamy wojnę na wschodniej granicy i mamy potrzebę myślenia o tym, jak się organizować, jak być w tym wszystkim lepszym i na nieszczęścia, aby ich nigdy nie było, przygotowany. O tym musi myśleć zarówno ta strona mundurowa, jak i ta strona cywilna. My wszyscy zajmujemy się ochroną zdrowia i powinniśmy w tym zakresie wspólnie o tym dyskutować i wspólnie pracować. My w armii mamy swoje wojskowe centra kształcenia, szkolimy swoich żołnierzy, szkolimy swój personel medyczny, ale jesteśmy otwarci na współpracę z środowiskiem cywilnym i w najbliższym czasie razem z nadzorem merytorycznym, z konsultantami, z całym środowiskiem, z Ministerstwem Zdrowia będziemy szukali takich wspólnych rozwiązań, żeby państwa zaprosić do takiego udziału, do szkoleń, do edukacji, do wymiany doświadczeń, po to, żebyście i państwo, i my, żebyśmy się uczyli. Z tych zdarzeń, z tych historii, z tych okoliczności, które się dzieją przy granicy i po stronie wschodniej granicy warto wyciągać wnioski. Czym lepiej będziemy zorganizowani, a przede wszystkim im bardziej będziemy uświadomieni, co mamy czynić,
jak mamy się zachować i jak mamy postępować, tym nasze społeczeństwo, nasi pacjenci bardziej będą bezpieczni. Mam nadzieję, że te obrady będą tak burzliwe i tak ciekawe jak w poprzednich latach. No jak dziesięciolecie, to rozumiem, że coś organizatorzy szczególnego przygotowali. W związku z tym czekam na niespodzianki. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, pana profesora Jerzego Roberta Ładnego. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, drogie koleżanki i koledzy. 10 lat temu ja dziękowałem za zaproszenie mnie na tą konferencję. Wtedy głównym organizatorem był kolega Mirosław Bałka, którego też dzisiaj witamy serdecznie. Witamy cię, Mirku. Wielkie brawa, szanowni państwo, to pierwszy organizator naszych spotkań. Tak jest. Potem troszeczkę losy się, że tak powiem, nie potoczyły według naszej myśli, ale mnie to sympozjum, ta konferencja, poziom merytoryczny tak przypadły do gustu, że nie potrafimy mieć propozycji przyjęcia współorganizowania tej konferencji i bardzo się z tego cieszę i zawsze z przyjemnością i z korzyścią merytoryczną na tę konferencję przyjeżdżam. Także tym razem w dziesięciolecie mogę ja Państwu podziękować za to, że Państwo zechcieli do nas przyjechać i wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Spiritus movens organizacji tych konferencji stał się profesor Klaudiusz Nadolny. Więc jeśli Państwo pozwolą, wykorzystam tę okazję, to uroczyste nasze otwarcie konferencji i podziękuję od siebie panu profesorowi Nadolnemu za to, że tyle czasu, tak dużo pracy poświęca temu, żeby tę konferencję zorganizować. Jednocześnie życzę Państwu owocnych obrad i miłego pobytu w tych pięknych okolicznościach przyrody nad jeziorem Rudnym. Bardzo proszę, panie profesorze. To jest grawerton w podziękowaniu za wysiłek organizacyjny. Pan dyrektor ma nową siedzibę pogotowia. Myślę, że znajdzie się miejsce jeszcze na te nasze podziękowania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. A ja w tym miejscu bardzo proszę pana profesora Klaudiusza Nadolnego o zabranie głosu jako naszego głównego napędu tej konferencji i przewodniczącego komitetu. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo profesorowie, szanowni państwo, bardzo się cieszę, 10. jubileuszowe, za chwilę też taki prezentacja 10-minutowa historycznie. Jak przyglądałem zdjęcia z tych 10 lat, to jedno rzuciło mi się w oczy, że jesteśmy 10 lat starsi. Ale nie wszyscy. Także ja się bardzo cieszę, to jest specyficzne miejsce, Grudziądz, specyficzny hotel. Zawsze nam dopisywała pogoda, ale przede wszystkim dopisywali uczestnicy. My tak naprawdę nie zaczynamy teraz od otwarcia, bo zaczęliśmy od 8:30, tak, warsztatami. Odbywało się 5 równoległych warsztatów z różnej tematyki. Zawsze szukamy takich tematów, jeżeli chodzi o warsztatowych czy wykładów, które jakby są aktualne. Tak samo tutaj dzisiaj jutro i pojutrze na tym sympozjum jest wiele takich wykładów, gdzie pierwszy raz o czymś mówimy, a dotyczy to bezpośrednio systemu ratownictwa medycznego, zarówno SOR-u, ale też, a może przede wszystkim, bo większość z Państwa pracuje w zespole ratownictwa medycznego. Jest mnóstwo nowych wyzwań, o czym też i pan minister, i pan dyrektor, i pan profesor wspominał. Musimy się na każdą ewentualność przygotować. Dzisiaj ratownictwo medyczne jest na pewno w ogóle filarem, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i o bezpieczeństwo. Zresztą doba COVID-u pokazała, jak sprawny jest to system, jak działa, jak funkcjonuje. Natomiast dzisiaj nie możemy tylko patrzeć na to, co codziennie robimy, czyli na wyjazdy w czasach pokoju, ale musimy właśnie patrzeć na te wyzwania, które są i musimy się do nich jak najlepiej przygotować. Niedawno jest tutaj też pani doktor Beata Zysiak-Chris, nie tak dawno w Akademii Woz Lądowych na konferencji też razem tutaj właśnie z przedstawicielami też MON-u i jakby wojska, tak, dyskutowaliśmy właśnie, ponieważ w mojej ocenie musimy szukać tych elementów spójnych. To znaczy każda ze służb, zaczynając od wojska, straży pożarnej, policji,
ratownictwa medycznego. Działa w swoim segmencie, natomiast musimy poszukać tych punktów wspólnych i na pewno trzeba jeszcze bardziej zintensyfikować kwestię współpracy pomiędzy służbami. Ja oczywiście oprócz tej części takiej merytorycznej, wykładowej, ale też będzie okazja do tego, żeby porozmawiać, nowe kontakty, też dzisiaj wieczorem grill, uroczysta kolacja. To też jest bardzo ważne, tak, żeby Państwo na co dzień pracujecie, włożę się, że mało kto pracuje tylko na jednym etacie, więc też taki przyjazd na konferencję jest też pewnym takim elementem dla Państwa odpoczynku, relaksu, wyłączenia się z tej codzienności, to też jest bardzo ważny aspekt. Cieszę się, że jesteście, mam nadzieję, że w kolejnych edycjach również to Państwo będziecie razem z nami. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, proszę pozostać tutaj na scenie, a ja w tym miejscu pozwolę sobie Państwa zaprosić również na 100. jubileuszowe wydanie na żywo NT Live, w którym dzisiaj udział weźmie pan profesor Robert Gałązkowski oraz pan profesor Jerzy Robert Ładny, więc serdecznie Państwa zapraszam i naszych widzów online. I panie profesorze, z tego co wiem, to część podziękowań w tym momencie powinna nastąpić. Też mi się tak wydaje, panie doktorze, że tak powinno to być. Więc szanowni Państwo, przygotowaliśmy, a w zasadzie przygotowałem podziękowania, bo to nie jest tak, że jedna osoba, w tym przypadku przewodniczący, organizuje, bo samemu to się nie da coś takiego zorganizować. To jest cały sztab ludzi, którzy ciężko na to pracuje, żeby takie sympozjum zorganizować. Więc też tutaj i też 10. chciałem podziękować. Dlatego też, tak jak tu pan minister wspominał, od początku, od pierwszej edycji, która była w 2014 roku, przez wszystkie kolejne, zawsze z nami był ktoś z kierownictwa ministerstwa, zazwyczaj minister ratownictwo medyczne. Dzisiaj jest z nami pan minister Marek O, za co też bardzo serdecznie dziękuję. I panie ministrze, na pana ręce, jako koordynator, chcieliśmy złożyć podziękowania. Tak jak było powiedziane, organizatorami jest Akademia Śląska, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, ale też Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dlatego tu też podziękowania dla współorganizatora, panie profesorze Jerzy Robert Ładny, Klinika Medycyny Ratunkowej. Podziękowania dla profesora Roberta Gałązkowskiego, ale pan profesor dojedzie dzisiaj troszkę później, także później mu wręczymy. Natomiast tak jak to już było podkreślane, tak, chcieliśmy też tutaj podziękować tym, którzy zaczęli, którzy organizowali, którzy przewodniczyli Komitetu Organizacyjnego przez te pierwsze lata i tutaj podziękowania dla Mirosława Bałki. I dla Bogdana Wiśniewskiego. Jak również chciałem tutaj podziękować tym osobom, które przez te ostatnie lata i to dzisiejsze też sympozjum wspólnie ze mną organizują. Tutaj podziękowania dla komitetu. Marcin Szurgacz. Tu tylko słowo komentarza. Marcina Szurgacza nikt nie zna, ale jak powiem Francuz, to wszyscy go znają.
dwie osoby, czyli dwie Magdy, które de facto całą tą najgorszą pracę przez sympozjum zawsze organizują. Dzięki, że jesteście. Wielkie brawa. Pani Magdalena Kucap, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, drodzy Państwo. Tak spoglądasz, jak się zastanawiasz, czy ty Ja też wiem, dostaniesz, wiem. tak? Jacek Wawrzynek. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo dziękuję. A ja, drodzy Państwo, życzę dobrych obrad, wyniesienia bardzo dużej dawki wiedzy i oddaję głos panu dyrektorowi, zastępcy pana profesora Nadolnego, czyli Piotrowi Szwedzińskiemu, który widzę. Szanowni Państwo, pan przewodniczący tutaj Komitetu Organizacyjnego podziękował nam wszystkim jako komitetowi, natomiast my byśmy bardzo chcieli podziękować właśnie panu profesorowi Nadolnemu. Zapraszam, ponieważ to on jest mózgiem, motorem napędowym, tak jak Jacek powiedział, tego sympozjum i bez niego na pewno by to się nie udało tak jak jest, dlatego w imieniu wszystkich członków komitetu bardzo. No i drodzy Państwo, część, która jest związana z merytoryką naszego wydarzenia, chyba pora najwyższa zacząć. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia podczas mojego gadania pewnie za rok, a tymczasem zapraszam do wykładów. Zapraszam do siebie Mirosława Bałkę. Chcę Państwu parę zdań powiedzieć na temat historii. Jest 10 lat, więc myślę, że jest to bardzo dobra okazja, żeby powspominać. Może co niektórzy znajdą się na tych zdjęciach z poprzednich lat, ale też nie chcemy kilka zdań opowiedzieć. Szanowni Państwo, 10 lat temu to się wszystko zaczęło. Pierwsza konferencja odbyła się w 2014 roku i tu poproszę Mirosława Bałki, który przez pierwsze lata był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, jak to się zaczęło, jak to wyglądało, czyli wspominamy Nysę, tak? Dzień dobry Państwu, witam Pana Ministra, szanownych gości, uczestników, prelegentów, także bez Państwa tutaj te sympozjum oczywiście by też nie istniało. Tak, pomysł sympozjum powstał w Nysie, byliśmy wtedy na spotkaniu Polskiej Rady Ratowników Medycznych, przewodniczącym wówczas był Pan Mateusz Komza i tam w kularach tak powiedzieliśmy sobie, że no w sumie nie ma na północy Polski takiego miejsca, gdzie by się mogli spotkać i podyskutować na temat medycyny ratunkowej. Mieliśmy sympozjum, oczywiście były w innych rejonach Polski, przede wszystkim na południu Polski, no i tak doszliśmy do wniosku, że zrobimy też u nas, na północy Polski w Grudziądzu. No przede wszystkim musieliśmy znaleźć miejsce, to żeby Państwa przenocować, żeby zapewnić wykłady, salę. No powiem, że ten hotel, który Państwo widzicie, się bardzo dużo zmienił. Na początku to był hotel o nazwie Energetyk. Tutaj pierwsze było sympozjum. Pamiętam, jak jeszcze z panią Elą, kiedy tutaj robiliśmy tam oczywiście sprawy organizacyjne, to pamiętam, że trzeba było jeszcze dokupić talerzy, bo nie było na 300 osób, także sobie możecie wyobrazić, jakie to było przedsięwzięcie. No ale się udało. Oczywiście te pierwsze sympozjum udało się zorganizować. Tam jeszcze było też takie głosy na takich naszych przełożonych bezpośrednich, że tam z miejsca pracy, a Mirek, a wy dacie radę, a to jest przedsięwzięcie, bo to jest duże, a wiecie. No i tak powiem, że mówię, a co będzie, to będzie. No i się okazało, że wszystko ładnie się wypaliło, także
Tutaj oczywiście od początku współpracujemy z panem profesorem Ładnym, z Klaudiuszem Nadolnym, z Mateuszem Homzą i z wieloma innymi osobami. Mamy też i stałych uczestników w tym sympozjum, także bardzo wam serdecznie chciałem podziękować za te wszystkie lata spędzone razem i to są zawsze miłe chwile i zawsze stąd wyjeżdżam z uśmiechem. Tak. Szanowni Państwo, to jest broszura pierwszego sympozjum 2014 rok. Jak Państwo widzicie, ta tematyka 10 lat temu była poruszana, na dzisiaj jest bardzo istotna. Urazy XXI wieku i wyzwania. Zresztą też tutaj wiele tych edycji, również odbyło się szereg warsztatów związane właśnie z medycyną pola walki, tak? Co no teraz temat jest no niewątpliwie bardzo na topie i ratownictwo cywilne też powinno być w tym segmencie odpowiednio przeszkolone. To jest 10 lat temu. Proszę się nie śmiać tylko. Zdjęcia. I szanowni Państwo, to jest pierwsza edycja. W pierwszej edycji gościliśmy wtedy wiceministra zdrowia Neumana, ale też przez pierwszą edycję był no świętej pamięci już pan poseł, tak, Dzięcioł, tak, więc tutaj zawsze co roku, jak mówię, sentymentem na to zdjęcie można popatrzeć. Mateusz, poznajesz się w ogóle? Tak, tak. Jak to było 10 lat temu. Kolejne 2015, tak, też medyczność ratunkowe, współczesne wyzwania, gdzie też dyskutowaliśmy tak naprawdę, pamiętam, to też była edycja, gdzie gościliśmy bardzo dużo osób z Ukrainy, gdzie dyskutowaliśmy, no bo w 2014 roku już zaczęły się de facto te działania wojenne, więc też w zasadzie do COVID-u też zawsze co roku z nami przedstawiciele właśnie strony ukraińskiej na tych sympozjach byli. No tutaj też można się odszukać, tak, to niektórych. Te zdjęcie tutaj po prawej stronie, oczywiście to jest poza tą częścią merytoryczną, tak, natomiast chcieliśmy, żeby, to też jest ważny element sympozjum, tak, żeby mieć po prostu tą chwilę na to, żeby usiąść, porozmawiać, że tak powiem, tak, na tematy, nawet przy takim napoju zawsze jest ciepło, więc jest to wskazane. Kolejne edycje, tutaj Państwo akurat widzicie zdjęcie też właśnie, jak pamiętam, to chyba Sławek Budkiewicz prowadził te ówczesne też warsztaty, jeżeli chodzi właśnie o zabezpieczenie tych pacjentów, jeśli chodzi o te wyzwania ratownictwa pola walki. I kolejne edycje, kolejne wyzwania, też zawsze chcieliśmy, aby te kolejne edycje sympozjum odzwierciedlały te potrzeby, które w danym momencie po prostu są. Też jedne z sympozjów, bo to był 2016 rok, tutaj na terenie Grudziądza miasta, było to duże wyzwanie, bo oprócz jakby sympozjum zorganizowane były bardzo duże ćwiczenia. Te ćwiczenia były w wypadku z dużą ilością osób poszkodowanych. Też dużo uczestników właśnie sympozjum uczestniczyło. No to duże wyzwanie, tak? Organizacyjne, kwestia sprzętu, karetek w centrum w zasadzie Grudziądza. Także też nie tylko tutaj byliśmy zamknięci na hotelu tak naprawdę, czy tutaj w tej infrastrukturze, ale również wychodziliśmy na zewnątrz, a to jest najlepszy przykład, czyli tutaj wejdę słowo, to właśnie był pościg policyjny, ten samochód oczywiście tam dojechał, tak poruszał się po terenie miasta, od placu Alei Stycznia po właśnie Błonie Nadwiślańskie i tam właśnie został tam zatrzymany przez policję, także to było wszystko autentyczne. Dojazd straży pożarnej do miejsca zdarzenia było wówczas również realistycznie, także jak straż przyjechała od siebie z siedziby, to tak wyglądał samochód, także to nie było nic, tylko tak właśnie wyglądał samochód przy dojeździe straży pożarnej, był cały już praktycznie w ogniu, tak? Zobaczcie te napisy na autobusie, wynajem. Także też do tych ćwiczeń było nam to potrzebne. To kolejne edycje, też tutaj widoczny profesor Andrzej Basiński, który też zawsze co roku, w tym roku też z nami będzie, profesor Smereka, no jest Kasia, jest Wojtek Wyrybicki też, Wojtek Wyrybicki i Roman Badak-Rogowski razem ze swoimi współpracownikami, tak też od początku, tak przez wszystkie edycje są z nami, za co też bardzo dziękuję. Kolejne, profesor Tilner, profesor Zyśko, profesor Michalak, profesor Gałązkowski. Zawsze tu gościliśmy tak naprawdę no, też osoby, które są uznawane jako autorytety
jeśli chodzi o ratownictwo medyczne czy medycynę ratunkową. Kolejne edycje, 19, 21, nie w 20 roku nie odbyło się sympozjum, wiadomo z czym to było związane, w 21 roku nie było w maju czy w czerwcu jak zawsze, tylko było we wrześniu, tak, już 3 razy przekładane, ale w końcu jak Mirek pamięta, aż mówiliśmy, dobra, no to w tym wrześniu to zrobiliśmy, to było też duże wyzwanie i nam się to wspólnie udało. Bardzo dużo mieliśmy nacisy ze strony sanepidu, tak, żeby to wszystkich te standardy przestrzegania higieny, żeby były zachowane, dlatego tak to później było i zastanawialiśmy się w ogóle, czy w jakim okresie zrobić, żeby był odpowiedni okres i wtedy wpadło właśnie na wrzesień. Kolejne, tak, 23 rok, tak, 22, 23 rok, no i teraz 24, to z zeszłego roku, jak dobrze pamiętam, też profesor Łady, profesor Gałązkowski, ale też wtedy, jak Państwo tutaj widzicie, ja te zdjęcie specjalnie umieściłem, tak, bo są osoby, które, jeszcze był Mateusz Komza, też tutaj, odnośnie też przedstawicieli, była kwestia dotycząca powstania Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych i dyskutowaliśmy, bo wtedy już było, zarządzenie było, tak, co do powołania i dyskutowaliśmy, w jakim kierunku właśnie ten samorząd tym powinien być. Zresztą też dzisiaj taki wykład, też na pewno pan minister wspomni 2 zdania w swoim wykładzie, też później przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu, tak, to ważna kwestia dla zawodu ratownika medycznego. A to jakby no dzisiejszy 24 rok, tak, także się bardzo cieszymy, że jeszcze raz możemy Państwa gościć i myślę, że tych historii że wystarczy 10 lat, spotykamy się za kolejne 10 lat. Różnica tylko taka, że będziemy starsi znowu o te 10 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam pana ministra Marka Kosa do przedstawienia prezentacji na temat kierunku zmian w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Bardzo proszę, panie ministrze. Drodzy Państwo, uczestnicy, organizatorzy, zacni goście, chciałem powiedzieć kilka zdań na dzisiejszej konferencji na temat kierunków zmian w Państwowym Ratownictwie Medycznym okiem i w zasadzie tak działaniem Ministerstwa Zdrowia i władzy. Chcę na początku jeszcze zaznaczyć Państwu, że do ratownictwa medycznego jest mi bardzo blisko, dlatego że z zawodu jestem lekarzem chirurgiem i w zespołach wyjazdowych jako lekarz systemu jeździłem ponad 10 lat, świadczyłem te usługi, także znam tą pracę i w ratownictwie przedszpitalnym, ale równie dobrze w szpitalnym. Ponad 20 lat pracowałem w szpitalnym oddziale ratunkowym albo w takim miejscu, no, gdzie był pełniony ostry dyżur dla szpitala. Stąd też w zasadzie wiem, o czym rozmawiamy, wiem, jakie są problemy, wiem, jakie są potrzeby, wiem też, jak było, nawet i 30 lat temu, kiedy podejmowałem pracę w pogotowiu. Natomiast to jest właśnie bardzo dobre miejsce, żeby te kierunki zmian, które należy wdrożyć, wprowadzić, właśnie przedyskutować, pokazać ze strony rządowej, jak to może wyglądać, wysłuchać się też w głos konsultantów, pracodawców, pracowników, związków zawodowych, z którymi też mam częsty kontakt w ministerstwie, bo reprezentuję też i ministerstwo poprzez Departament Dialogu Społecznego i ten departament nadzoruję, także z stroną tą społeczną mam bardzo dużo do czynienia i związki zawodowe to jest ten rejon, którym też się lubię obracać. Ale przejdę może do prezentacji i aby nie zapomnieć o tym, o czym jest mowa, o rejestrze. No od razu na początku Państwu powiem, że 7 czerwca pani minister Izabela Leszczyna podpisała umowę z Centrum E-Zdrowia w sprawie tworzenia rejestru. Także to już się dzieje, to już się zaczęło i ten rejestr zaczynamy tworzyć, bo jest już przygotowywane odpowiednie narzędzie, by spisać. Także to działanie, by samorząd ratowników medycznych powstał, się nie tyle rozpoczęło, co mocno przyspieszyło.
Także to na początku taka dobra, bardzo dobra informacja. O czym chcę dzisiaj Państwu przedstawić informację? Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Leżało mi bardzo na sercu, żeby to szybko weszło do obrad i rządu, i na obrady Sejmu, dlatego że jeszcze w miesiącu lutym spotykałem się z ratownikami, wiedziałem, jak jest to ważne, mało tego, jak ważne są zapisy w tej nowelizacji, które trzeba wprowadzić, bo pewne zapisy, które będą w nowelizowanej ustawie, zostały wypracowane w tym roku i przyspieszyło to wszystko w ostatnich kilku, nie powiem tygodniach, ale miesiącach. Kilka zdań na temat zmian w programach kształcenia ratowników i tu też moje, że tak powiem, oczko w głowie, czyli studia drugiego stopnia dla ratowników. Gdy można było to przyspieszyć, to starałem się podjąć jak najszybciej rozmowy, podjąłem rozmowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, żeby to trochę szybciej się zadziało. Co prawda, pewnie się nie uda w tym roku, żeby te studia się rozpoczęły, ale ja tutaj nie robię z tego powodu żadnego problemu, bo do tego też się trzeba dobrze przygotować, żeby dobrze rozpocząć, żeby miało to ręce i nogi. Także mamy na to kilkanaście miesięcy, żeby ruszyło to nawet i w przyszłym roku od października, a jak ruszy, to będzie się działo i się na pewno te studia, bo to tylko 2 lata, szybko skończą. Dlaczego jest to dla mnie ważne? Wiecie Państwo, będąc lekarzem nawet tych zespołów wyjazdowych w latach 90., no stwierdziłem bardzo jasno, że w zasadzie w latach 90. no to był lekarz w systemie ochrony zdrowia, a później przepaść. W zasadzie o każdą decyzję pytano lekarza, czy w karetce, czy na izbie przyjęć, czy w oddziale szpitalnym. No i w tym kierunku to nie może iść, nie mogło to trwać i to powinno się zmieniać. Jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, no to ja widzę tego magistra ratownictwa medycznego jako osobę równorzędną lekarzowi, jeżeli chodzi o sprawy związane z ratowaniem życia i zdrowia. I w tym kierunku to powinno pójść, by te uprawnienia, o których później w prezentacji były jak największe, jak najszersze, żeby te możliwości dla ratowników były w tych zakresach równoznaczne, równoważne z lekarskimi. Co mamy dalej? Kursy specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne. Będę starał się trzymać tego czasu. Szpitalny oddział ratunkowy. No to na koniec i to bardzo, bardzo krótko. Tu będzie więcej. W ustawie mamy, to tak będę może skrótowo, widzicie Państwo, możecie to przeczytać, natomiast ja parę zdań będę chciał rozwinąć. Motocyklowe jednostki ratownicze. One istnieją jako część zespołów wyjazdowych, ale chcemy, żeby od 1 maja przyszłego roku były one normalnie kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako te jednostki takie motocyklowe, ratownicze i w okresie od 1 maja do 30 września byłyby w ciągu 12 godzin, tych od 7 do 19 w stanie zabezpieczyć te obszary przede wszystkim, do których nie można dojechać. Czy to ze względu na korki uliczne, czy ze względu na warunki terenowe. Wprowadzenie podziału zespołów podstawowych na te zespoły, które są 2- i które są 3-osobowe. To tutaj nie ma tego rozpisane, ale moja idea jest taka, że tak jak w ubiegłym roku w nowelizacji powstał zapis, że jest jedna karetka S na 10, to ja chcę, żeby te 3-osobowe z 3 ratownikami albo osobami z systemu były 3 na 10. Żeby po prostu było to zapisane wręcz w ustawie, że te 3-osobowe zespoły są w określonej ilości, nie może być mniej niż. Regulacja liczby rozmieszczenia SOR-ów. Często jeżdżę po Polsce, jeżeli chodzi o ratownictwo. Byłem niedawno na 20-leciu Podkarpackiej Stacji Pogotowia w Mielcu. Tydzień temu byłem w Rzeszowie. Otwarcie szpitala, w szpitalu MSWiA, szpitalnego oddziału ratunkowego. No i właśnie tak nie może być, że mamy miasto, które ma 200 000 mieszkańców, 180 000 powiatu i 1 SOR. Także to, że ten drugi SOR powstał, to bardzo dobrze, bo on akurat te plany, które chcemy wdrożyć, zabezpieczy, dlatego że
Jak jest 2 SOR-y? Planujemy, żeby jeden był do 200 000 mieszkańców, czyli w tym obszarze Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, te 2 SOR-y wystarczą. Wprowadzenie obowiązku odbywania kursów postępowania w przypadkach nagłych. No oczywiście chodzi tutaj o personel inny niż ratownicy. Chodzi tutaj o lekarzy, pielęgniarki, które nie mają określonych specjalizacji. No bo od lekarza specjalisty medycyny ratunkowej tego nie będziemy wymagali, czy od osoby w trakcie specjalizacji. Natomiast jeżeli ktoś chce w systemie pracować, dyżurować, musi to szkolenie przejść. Na przykład jeżeli jest to pielęgniarka ze specjalizacją, która nie jest ani anestezjologiczna, ani ratunkowa. Definicja pierwszej pomocy, rozszerzenie o możliwość podawania w sytuacji nagłej leków podawanych z przepisu lekarza. No i coś, co wydawać by się mogło niemożliwe, jest w nowelizacji, czyli dodatki 45-65 dla pracowników z prawa. Wiadomo, wiecie Państwo, o co chodzi. Chcemy do ustawy o działalności leczniczej wpisać ten zapis, żeby on był też obowiązujący dla ratowników medycznych, żeby nie było żadnych dyskusji ani interpretacji tych przepisów. Co mamy dalej? Przyjmowanie pacjentów na oddziały ratunkowe. To jest bolączka. Dobrze wiemy, ile zespoły ratownictwa czekają przed SOR-ami. Chcemy, żeby to było maksymalnie 15 minut, żeby to zapis był ustawowy. Jak to wyjdzie? No w szpitalu brudnowskim w Warszawie pewnie będzie trudno ich do tego zmusić, ale znam wiele szpitali, gdzie w zasadzie nie trzeba tego wprowadzać, no bo jest to norma, że zdawanie pacjenta jest błyskawiczne. Doprecyzowanie sposobu postępowania ze zwłokami. Też był problem od dziesięcioleci. Ma być zapis, dokąd ma być zawieziony, no w takim przypadku mają być zawiezione zwłoki, czy to będzie prosektorium wskazane przez dyspozytora, czy koordynatora, czy to będzie zakład, prosektorium w Zakładzie Medycyny Sądowej. Też podnoszona przez Państwa często w rozmowach związkowych głównie sprawa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolejna nowelizacja, to nie ustawy o państwowym ratownictwie, tylko działalności leczniczej, będzie podobnie jak lekarz, pielęgniarka, położna czy fizjoterapeuta dopisany zawód ratownika, no i to wejdzie w najbliższym czasie, bo na obrady do obrady sejmowe, no myślę, że w 3. kwartale tego roku jeszcze wejdzie to do porządku obrad, czyli jest szansa, że do końca roku będzie uchwalone. Kilka zdań na temat dyspozytorni. Dodatkowe dyspozytornie, gdy województwo ma ponad 3 miliony mieszkańców, to jest województwo wielkopolskie, małopolskie, śląskie, jeszcze jedna dodatkowa w mazowieckim. Związane jest to z tym, że druga dyspozytornia, gdy już powyżej 3 milionów mieszkańców, a w mazowieckim powyżej 5 milionów. Jest trochę z tym problemu, bo już pewne zastrzeżenia MSWiA złożyło, jeżeli chodzi o numer 999. Dlaczego? No jest to 112, ale dobrze wiemy, że to trochę jednak wydłuża sprawę zgłoszenia. Dlatego chcemy, żeby to 999 zostało, żeby mogli wszyscy kontaktować się szybciej w sprawie właśnie takiej ratunkowej. Kolejny temat, zniesienie obowiązku wnioskowania przez wojewodów do ministra zdrowia o środki na zadania dyspozytorni i jeżeli chodzi o wsparcie też psychologiczne, to tutaj będzie trochę inna droga, będzie krótsza ścieżka, dzięki czemu będzie to można pozyskać szybciej. Specjalny rodzaj dyspozytorni medycznej, Centrum Operacyjne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeżeli chodzi o samych psychologów, to obniżenie wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego, żeby to było tak jak w centrach powiadamiania ratunkowego, jak również umożliwienie pracy dla tych psychologów na umowach cywilnoprawnych czy umowach zlecenia. Zniesienie obowiązku kończenia kursów uprawniających do pracy na stanowisko dyspozytora i koordynatora ratownictwa dla osób już obecnie zatrudnionych. No bo też było bez sensu, że te osoby, które od 5-10 lat były dyspozytorami, mają przejść odpowiednie jeszcze przeszkolenie. Także to nie będzie dotyczyło osób, które pracowały do 1 stycznia 2024.
i uregulowanie zasad realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Tu podobna sprawa, jeżeli chodzi o dyspozytorów medycznych. Nie będą musieli robić dodatkowo tych kursów ci, którzy pracowali przed 1 stycznia 2024. Że dużo zmian, jeżeli chodzi o ustawę, o nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ja wręcz powiem, z premedytacją pewne rzeczy dołożyłem, dlatego żeby to weszło, no bo to według mojej opinii nie tyle wydawało, tylko było sensowne, zasadne, no i można się byłoby dziwić, czemu do tej pory jeszcze to nie obowiązywało. No ale idźmy dalej. Ustawa z 1 grudnia 2022 o zawodzie ratownika, samorządzie, studia drugiego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. O tym parę zdań powiedziałem i tutaj będę się tego trzymał. Mało tego, tutaj w rozmowach i z panem profesorem Ładnym, i z panem profesorem Nadolnym, jak również ze związkami, podnosiłem dosyć odważnie to, że ja bym chciał, żeby to poszło jeszcze dalej. Nie tylko drugi stopień studiów, 5 lat szkolenia dla ratownika, to powinno iść jeszcze dalej. I dzisiaj w zasadzie o tym też musimy porozmawiać. Szkolenie specjalizacyjne. Co dalej? Wiecie Państwo, tutaj poruszona była perspektywa 10 lat wstecz. A ja bym popatrzył na 10 lat do przodu. Na tym jubileuszowym 20-lecia zjazdu waszego ratownictwa. O czym będziemy rozmawiać? Czy akurat nie będzie też mowy o tym, że w tym roku 2024 okazało się, że to sympozjum i ten rok był przełomowy dla ratownictwa, że tutaj właśnie pewne idee zostały wdrożone po prostu, zasiane i one po prostu wyrosną, nie tyle wykiełkują, wyrosną właśnie za 10 lat. I rozmawiajmy właśnie, jakie by były te specjalizacje w ratownictwie. Bo tu można długo dyskutować, czy iść w kierunku specjalizacji takich, jak są, jeżeli chodzi o medycynę, jeżeli chodzi o lekarzy, czy pójść trochę inaczej, czy to specjalizacje w stylu anestezjologiczna, chirurgiczna, za bardzo się nie rozpędzę już, czy nie zrobić specjalizacji ratownictwa przedszpitalnego i szpitalnego, bo ona też ma trochę inną specyfikę, to co się dzieje na wyjeździe, w karetce, w terenie, a co się dzieje na SOR-ze, gdzie ma się wszystko. Także myślę, że to dzisiaj dobry dzień i dobre sympozjum, żeby o tym właśnie z Państwem porozmawiać. Kursy kwalifikacyjne. Pewne sprawy już weszły i obowiązują właśnie od kilku dni, od kilkunastu dni. Inne będą przygotowywane i z całą pewnością te kursy po ich ukończeniu dadzą pewne możliwości dla ratowników, by wykonywali nowe zadania. Wiecie Państwo, żeby też nie było tak, że nadanie pewnych możliwości zakończy się tym, że przez część będą one niechętnie wykonywane. Bo ja tutaj niestety mam taki zły przykład pielęgniarek, gdzie dostały bardzo duże uprawnienia, tylko w ogóle nie chcą z nich korzystać. Także tutaj zachęcam do tego, żeby uczyć się tych kursów, kwalifikacji, jak najwięcej kończyć, nabywać, ale później to robić. Bo to nie ma sensu uczyć się i tego nie robić. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no to tutaj chyba trochę dłużej zajdzie. To, o czym mówiłem, w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego byłem w tej sprawie co najmniej 2 razy. Rozmawiałem, przyspieszałem sprawę związaną z tym, żeby to po prostu rozpoczęło się. No bo jak się nie rozpocznie, nie będzie jakiegoś aktu wykonawczego wprowadzonego, czyli w tym momencie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no to możemy tylko o tym mówić. A teraz już się dzieje. W konsultacjach zewnętrznych, jak Państwo widzicie, do jutra, do 12 czerwca. Czyli de facto krótki okres, czyli już wewnętrznie skonsultowane, poszło zewnętrznie. Na jutro będą mieli uwagi, odpowiedzi na uwagi i to się zacznie dziać. Jeżeli to wszystko wejdzie, to do czego będą, no, w którym kierunku będzie kształcenie ratowników, by mogli przeprowadzać badania kwalifikacyjne do szczepień, rozpoznawanie pewnych znamion śmierci, stwierdzania zgonu pacjenta, wykonywanie drenażu jamy opysnowej, torakotomii ratunkowej i torakotomii prostej. No to już jest taki punkt dosyć
dosyć mocny, nawet jak na lekarza chirurga. Wykonywanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej u dorosłych, później u dzieci z wykorzystaniem farmakologii. To już są bardzo poważne zadania i duża odpowiedzialność. Zasada analgezji, sedacji niezbędnych do wykonania procedur medycznych, mechanizmy działania, wskazania, przeciwwskazania, interakcje, dawkowanie produktów leczniczych stosowanych w stanach zagrożenia zdrowotnego, w szczególności produktów anestetycznych, zwiotczających, analgetycznych, wpływających na profil krzepnięcia krwi, fibrynolityków, aminpresyjnych, antybiotyków. I na samym dole wykonywanie, no i tu proszę zauważyć, interpretacja badania USG w protokołach ratunkowych. Czyli jest trochę więcej niż to, co na pierwszym stopniu. Tutaj mamy też interpretację. Mówiłem chwilę na temat kursów kwalifikacyjnych, które weszły niedawno, bo to już w życie weszło 5 czerwca, czyli w ubiegłym tygodniu. Jakie tutaj problemy są ujęte? Stwierdzanie zgonu, do którego doszło podczas akcji medycznej, badania USG według protokołów ratunkowych, przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego wskazanego w odpowiednim wykazie. Także to na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 22 maja bieżącego roku weszło 5 czerwca. Także dzieje się bardzo dużo. No i nie tyle kierunki zmian, które są oczekiwane, rozpoczęły się i trwają. Także myślę, że wspólnymi siłami właśnie razem z środowiskiem ratowników, w ogóle wszystkimi pracownikami systemu, jak również pracodawcami, zrobimy bardzo dużo. Tylko trzeba tutaj też wspólnego działania. Ja nie uciekam od pracy i od decyzji, bo lubię je podejmować i chcę podejmować takie, żeby akurat były to decyzje, które przez Was, przez Wasze środowisko jest oczekiwane. A myślę, że te tegoroczne działania po prostu to potwierdzają. Co mamy dalej? Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 19, szpitalny oddział ratunkowy. No to tutaj też jest problem, dlatego że bardzo nie lubię takiego działania, które polega tylko na tym, że coś przedłużamy. Tu pół roku, następne pół roku, następne pół roku. Także jak dla mnie te daty, które są przed Państwem, może nie powiem, że wszystkie są ostateczne, ale te dwie na górze na pewno. I teraz tak, miejsce udzielenia świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 31 grudnia 2024, tu będę się mocno upierał, żeby to zakończyć, bo albo ktoś spełnia, albo nie spełnia i przestańmy się w ogóle nie tyle czarować, co oszukiwać, że to kiedyś będzie. Albo jest, albo nie ma. Dyskusyjna sprawa i tutaj też będę chciał przeprowadzić rozmowę z środowiskiem lekarskim, no bo z tym mamy też problem. Wiecie Państwo, wcześniej byłem, oprócz tego, że jestem lekarzem chirurgiem, byłem wiele lat dyrektorem szpitala i z tym tematem się spotkałem, no nie powiem, że kilkanaście, ale kilka lat temu. I cały czas jest to przedłużane, jak nie o pół roku, to o rok i trwa to. Stąd też ważne, by podjąć rozmowy i to do końca roku trzeba doprowadzić do końca, by ten temat był załatwiony raz na zawsze. 31 grudzień 2024. I teraz co zrobimy, jeżeli tych lekarzy, specjalistów medycyny ratunkowej nie ma na tyle, albo uwaga, oni nie chcą być kierownikami szpitalnych oddziałów ratunkowych, bo ja takich znam całe mnóstwo. Pamiętam te szkolenia z przełomu lat 2000, kiedy były te krótkie ścieżki, można było tą specjalizację dla lekarzy zrobić bardzo szybko. Ja jej nie zrobiłem, ale tylko dlatego, że nie miałem specjalizacji drugiego stopnia, miałem wtedy 1 z chirurgii starą. Dlatego też żałuję bardzo, no bo wtedy było to krótko, szybko i z tych 3 osób, moich kolegów, którzy jeździli na te szkolenia specjalizacyjne, tylko 1 pracuje jako lekarz medycyny ratunkowej.
a 2 osoby dalej sobie pracują jako anestezjolodzy. W drugim miejscu pracy, gdzie też byłem dyrektorem, podobnie. Anestezjolodzy porobili im ratunkową, no i w zasadzie zrobili i tyle. Także być może w wykazach to mamy tysiące, no tysiące nie, kilkuset lekarzy medycyny ratunkowej, z czego połowa pracuje w szpitalnym oddziale ratunkowym, no bo część jeszcze pewnie pracuje u dysponentów w zespołach ratownictwa. Oni też pracują, często. Natomiast co z tym zrobić? No ja tu taką odważną tezę postawię, no bo czemu nie? Że te pewne wskazania trzeba będzie rozszerzyć, jeżeli chodzi o lekarzy. No bo tutaj ordynator lekarzu, będący lekarzem z tytułu specjalisty medycyny ratunkowej, po drugim specjalizację, który kontynuuje, posiada jednocześnie specjalizację 2. stopnia. I tutaj są te pewne zakresy. Jak dla mnie najważniejsze jest to, że specjalista medycyny ratunkowej albo po drugim roku szkolenia i będący specjalistą. Szerzej trochę. Może, powtórzę, może dopuścimy tutaj do takiej roli kierowania oddziałem ratunkowym na przykład chirurgów, specjalistów z doświadczeniem albo ortopedów. Ci, którzy będą wykazywali się doświadczeniem pracą w zespołach ratownictwa, szpitalnym oddziale ratunkowym, to jest bardzo proste, bo każdy wie, ma świadectwa pracy albo potwierdzenia. No bo nie możemy tego w nieskończoność przedłużać. A z drugiej strony nie mam najmniejszej ochoty, żeby za to, że ktoś jest specjalistą medycyny ratunkowej, mógł w jakiś sposób przyciągać się z dyrektorem o stawkę wynagrodzenia. Że ja przyjdę, jeżeli to i to. Ja przyjdę, albo jeżeli będą takie, a nie inne warunki spełnione. To nie jest też dobre działanie w dobrym kierunku. Także będę rozmawiał na ten temat. Ja nie mówię, że to jest jakaś decyzja podjęta. Natomiast podjęta jest jedna. 31 grudzień 2024. Ostatnia sprawa dotyczy lądowiska przy SOR. Termin dostosowania 31 grudzień 2024. Widzę 2025. Tylko jedynie dlatego, że konkurs z środków z KPO będzie na jesieni ogłoszony na modernizację lądowisk. I tutaj nikt przez 2, 4 czy 6 tygodni nie zrobi tego. Trzeba roku. Także to przedłużymy, ale więcej nie. Dźwięk odpowiedni, wyrobiłem się. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo, panie ministrze. I tutaj też no, wielkie podziękowania, że minister z nami jest i przedstawił tę tematykę. I tutaj też te podziękowania, że w zasadzie od początku, jak pan minister objął funkcję podsekretarza stanu, że ten temat ratownictwa, ustawy, tych zmian legislacyjnych od razu był podjęty. Bo widać, że tych zmian jest dosyć sporo, które są proponowane. No i miejmy nadzieję, że to w miarę możliwości płynnie i szybko wejdzie w życie. I zapraszam do ostatniego wykładu przed tą częścią obiadową pana Mateusza Komzy, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych i członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych do wygłoszenia prelekcji na temat, kiedy powstanie samorząd ratowników medycznych. No właśnie, Mateusz, kiedy powstanie? Powiemy sobie może na to pytanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam serdecznie Państwa tutaj, witam serdecznie Pana Ministra. Szanowni Państwo, ten tytuł tej prezentacji trochę prowokacyjnie tutaj wspólnie z organizatorami ustaliliśmy, a to między innymi z uwagi na to, że no te prace w odczuciu wielu osób się bardzo, bardzo przeciągają. Ja postaram się kilka kwestii przybliżyć nam wszystkim, jeśli chodzi o kwestie związane z powstaniem tego samorządu i dlaczego to tak długo trwa i z czego wynika. Będę miał takie 3 obszary: o ustawie o zawodzie ratownika medycznego słów kilka, o samym komitecie i o przyszłym samorządzie ratowników medycznych, bo to już tak naprawdę za chwilę. Myślę, że nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie dokładnie. Możemy oczywiście szacować, przybliżać to, co pan minister dzisiaj przekazał, że to porozumienie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Centrum E-Zdrowia zostało zawarte w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. To nam tak naprawdę otwiera drogę do rozpoczęcia za chwilę spisu ratowników medycznych. Ale na początek o tej ustawie o zawodzie ratownika medycznego. Czy wszyscy tą ustawę
przynajmniej jej większą część. Tak? No to super, bardzo się cieszę. Jest bardzo dużo zapytań, co się stało z przepisami o doskonaleniu zawodowym, bo nie ma ich w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tak? Stąd to pytanie. Ratownicy pytają się o to. No one są w tej teraz ustawie, tak? Także wygląda na to, że nie wszyscy ją przeczytali. To, co istotne i skąd te opóźnienia wszystkie, tutaj te daty, które Państwu zaprezentuję, pokażą, dlaczego tak się stało. 21 grudnia zeszłego roku ustawa o zawodzie i samorządzie została opublikowana w Dzienniku Ustaw i tak naprawdę można powiedzieć, że już 5 stycznia pierwsze przepisy tej ustawy weszły w życie, to jest artykuł 217 i artykuł 227 do 232. To są przepisy związane z zadaniami Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych oraz opłat za wpis do spisu ratowników medycznych. Natomiast cała ustawa, jak wszyscy wiemy, weszła tuż przed wakacjami, czyli 22 czerwca 2023 roku. Co ta ustawa tak naprawdę reguluje? Bo tam jest kilka elementów, kilka nowych kwestii. Oczywiście zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego to jest kopia przepisów, które były kiedyś w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zasada i organizacja kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Tutaj te przepisy zostały rozszerzone o te dwa elementy, o których mówił Pan Minister. No i te nowe obszary to organizacja i zakres działania samorządu ratowników medycznych. No i taki najnowszy obszar, zasada odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych, która jest takim nowym i bardzo trudnym, wydaje mi się, obszarem, jeśli chodzi o organizację. Dwa słowa o komitecie, żeby też odczarować jakieś dziwne komentarze, jakieś dziwne pytania i wątpliwości w tym zakresie. To zobaczcie Państwo, kiedy komitet został powołany. Można powiedzieć dopiero 6 miesięcy po tym, jak ustawa została uchwalona i weszły przepisy o komitecie, bo dopiero zarządzeniem poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia 4 maja, a pierwsze posiedzenie zostało wyznaczone na 19 maja, czyli tak naprawdę 6 miesięcy straciliśmy jako grupa zawodowa, aby rozpocząć pracę nad tworzeniem tego samorządu już na samym starcie. Jako komitet my mamy bardzo wąskie zadania, bardzo szczegółowo opisane w ustawie, czyli dokonywanie wpisu do spisu ratowników medycznych, prowadzenie tego spisu i kwestie związane z organizacją pierwszych zgromadzeń wojewódzkich, czyli tak naprawdę wyboru delegatów w poszczególnych województwach, którzy później wezmą udział w Krajowym Zjeździe Ratowników Medycznych, który to Krajowy Zjazd będzie wybierał poszczególnych członków poszczególnych organów w samorządzie. To tak w wielkim skrócie i tak naprawdę komitet organizacyjny więcej zadań nie ma. Są bardzo duże oczekiwania, dużo zapytań z różnych obszarów, no niemniej jednak my się musimy poruszać w tym zakresie tych wymagań i zapisów ustawowych. Pamiętamy wszyscy pewnie, jakie były perturbacje związane z powołaniem tego komitetu. Ja tylko przypomnę, że w skład komitetu on został ustalony przez ministra zdrowia w oparciu o zgłoszenia poszczególnych organizacji, które zrzeszały ratowników medycznych. Ustawa określała te minima, czyli trzeba było zrzeszać 500 ratowników i trzeba było działać co najmniej przez 3 lata wcześniej, przed dniem wejścia w życie ustawy. To skąd właśnie tutaj poszczególne osoby do tego komitetu się pojawiły. Takie były kryteria. Komitet nie ma osobowości prawnej, czyli nie możemy zawierać żadnych umów, tak naprawdę możemy podejmować wyłącznie uchwały i w związku z tym tutaj obsługę taką organizacyjno-techniczną zapewnia Departament Dialogu Społecznego. Pan dyrektor Bydłoń ze swoim zespołem tutaj stara się nas wspierać na każdym kroku, aby to sprawnie i szybko było procedowane. Wszystkim członkom komitetu nie przysługują żadne środki finansowe za udział w posiedzeniach tego komitetu, jedynie zwrot kosztów dojazdu. Tutaj też jest wiele wątpliwości w tym zakresie, więc informuję, wyjaśniam, prostuję. Nikt nie bierze za to wynagrodzenia, poświęcamy swój czas pracy, albo jeżeli ktoś działa w organizacji związkowej, która ma możliwość oddelegowania pracownika, to z takiej funkcji korzysta. No i krótko, co już się nam udało zrealizować. Pierwsza kwestia, staraliśmy się opisać, jak w ogóle mamy zorganizować te wybory, jak mamy zorganizować wybór delegatów, w jaki sposób kto w ogóle jest uprawniony do tego, żeby mógł
wybierać kandydatów do przyszłego samorządu, w jaki sposób weryfikować te osoby. Opracowaliśmy kilka dokumentów, które to bardzo szczegółowo opisały, ramowe założenia realizacji wyboru delegatów na pierwszy krajowy zjazd, zasady tworzenia i prowadzenia spisu ratowników medycznych. Obydwa dokumenty zostały przedłożone do konsultacji publicznych. Każdy z Państwa mógł się z nimi zapoznać, każdy mógł zgłosić uwagi, było na to 14 dni. Część z Państwa z tego skorzystała. Wszystkie uwagi zostały zweryfikowane i albo wyjaśnione, albo zmodyfikowany został dokument, bo takie sytuacje również były. Opracowaliśmy również w kolejnym kroku regulamin wyboru delegatów. To jest taki podstawowy dokument, który będziemy wszyscy wykorzystywać już od momentu rozpoczęcia spisu, aż do momentu Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych. Tam są wypisane wszystkie zasady, kroki poszczególne, które trzeba będzie wykonać. No i wspólnie tutaj z zespołem Centrum E-Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia przygotowaliśmy bardzo prosty elektroniczny formularz rejestracyjny, który będziemy wykorzystywać na potrzeby spisu ratowników medycznych, żeby nie trzeba było jakichś papierowych wniosków gdzieś wysyłać, przesyłać, zanosić, no to już nie ten etap działalności. Udało nam się również przygotować plan komunikacji. On pewnie będzie Państwa mniej interesował obecnie, ale my będziemy się nim posługiwać w momencie odpalenia spisu ratowników medycznych i tych wszystkich czynności, które się będą później działy w kolejnych etapach. I ostatnim takim dokumentem to jest instrukcja postępowania dla członków komisji przeprowadzających wybory delegatów, taka instrukcja, żeby te osoby, które przeprowadzają wybory, wiedziały, jak mają to wykonywać, żeby nie było wątpliwości ze strony osób głosujących, ze strony kandydatów. Bardzo szczegółowo to opisaliśmy. I my jako komitet organizacyjny od końcówki maja zakończyliśmy tę pracę, można powiedzieć, w listopadzie i wtedy pojawił się ten problem związany z przetwarzaniem danych osobowych, o którym za chwilę powiem. Tutaj Państwu prezentuję tak naprawdę 4 etapy, które w mojej ocenie będą występowały, jeśli chodzi o tworzenie się przyszłego samorządu w tej części takiej czysto administracyjnej. Pierwszy etap to spis ratowników medycznych. On jest nieobowiązkowy, ale zachęcam wszystkich Państwa już dzisiaj do tego, żeby wziąć udział, bo on otwiera Państwu drogę do tego, abyście Państwo mogli decydować, kto w tym samorządzie w przyszłości będzie. To nie jest tak, że ktoś coś uzgodnił, że ktoś już jest wybrany i tylko kwestia klepnięcia. To Państwo będziecie głosować. Te osoby, które się spiszą, będą miały prawo głosować. Kto się nie spisze, nie będzie mógł brać udziału w wyborach. Dlatego zachęcam do tego i zwracam na to uwagę, bo jeżeli nie spiszemy się, pozbawiamy się możliwości decyzji we wszystkich tych etapach. Będziemy tylko musieli czekać i na koniec powiedzieć, no dobrze, to przyjmuję, no tak ktoś wybrał. Tak? Także jeżeli chcemy decydować, chcemy mieć wpływ na to, to spisujmy się. Etap drugi, będziemy zbierać zgłoszenia kandydatów na delegatów na pierwszy krajowy zjazd. Zgłoszony będzie mógł być każdy ratownik medyczny, który się spisze i może go zgłosić ratownik medyczny, który się spisze. Także jak Państwo widzicie, nie da się obejść pierwszego etapu i zachęcam do tego ponownie. Etap trzeci to w dużym uproszczeniu takie wybory wojewódzkie, tak? Będą różnego rodzaju zgromadzenia wyborcze organizowane, w zależności jaka liczba ratowników się spisze, będzie na pewno co najmniej jedno w województwie. Jeżeli przekroczymy 300 osób spisanych w danym województwie, wtedy będzie nam to otwierało drogę do kolejnych organizacji kolejnych zgromadzeń wyborczych. No i etap czwarty, ten chyba taki najbardziej burzliwy, to Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych. Tam będą już delegaci wybrani przez państwa w województwach podejmowali decyzję o tym, kto będzie zasiadał w przyszłych organach samorządu. Tych delegatów będzie około 200. Średnio to będą 3-4 osoby z danego województwa, w zależności jaka będzie wielkość i jaka liczba osób się spisze. Im więcej osób spisze się z danego województwa, tym większy kawałek tej liczby delegatów otrzyma. To jest taki element motywujący państwa. Nie dawałem tutaj etapu 5, o którym powiem na samym końcu, ale tak naprawdę ten etap 4 otworzy dopiero bardzo długą drogę tworzenia się struktury samorządu, bo to, że my wybierzemy władzę i to, że one dostaną glejt potwierdzający, że te osoby są prezesem, wiceprezesem, to tak naprawdę jako naszej grupie zawodowej niewiele nam daje. Tak? Oni będą mogli z tym dokumentem pójść do Krajowego Rejestru Sądowego i zarejestrować osobowość prawną, ale nie będą mieć majątku, sprzętu, niczego. Także nikt od razu nie wyda książeczek, nikt od razu nie będzie realizował tych czynności, z którymi dzisiaj jest olbrzymi problem, który będzie rozwiązany w nowelizacji ustawy. No właśnie, kiedy ten spis się rozpocznie, kiedy ten samorząd powstanie? Nie ma tu szczegółowych dat. Dzisiaj wiemy troszeczkę więcej dzięki tej dobrej informacji, która tutaj się pojawiła.
też po zmianie kierownictwa resortu chcę powiedzieć, że te prace związane z rozwiązaniem tego problemu przetwarzania danych przyspieszyły, bo tak naprawdę w poprzednim kierownictwie było problem, żeby w ogóle podyskutować, porozmawiać na ten temat. Natomiast bez nowelizacji ustawy udało się ten problem rozwiązać, co, że tak powiem, przybliża nas, bo gdybyśmy weszli w nowelizację ustawy, to tak jak pan minister powiedział, to dopiero byłaby końcówka tego roku. Jeżeli tylko otrzymamy oficjalną informację już od Ministerstwa Zdrowia, że ten dokument został podpisany, wtedy ja jako przewodniczący komitetu niezwłocznie zwołam posiedzenie komitetu organizacyjnego. Mamy 7 dni wcześniej, muszę takie posiedzenie zwołać i na tym posiedzeniu komitetu podejmiemy uchwałę, w której wskażemy, jaka będzie data rozpoczęcia spisu ratowników medycznych. Tak? Czyli to się stanie jeszcze w miesiącu czerwcu. To posiedzenie się odbędzie. Jaka będzie dokładna data, tego nie mogę Państwu powiedzieć, bo jeszcze jej nie znamy, bo to są jeszcze uzgodnienia z Centrum E-Zdrowia, które administruje spisem ratowników medycznych. No i jest oczywiście wielkie pytanie, czy ten spis ma się odbywać w trakcie sezonu wakacyjnego, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, bo to są 3 miesiące wakacyjne, czy dopiero po wakacjach, ale to dopiero październik. Tak? I to są pytania do Państwa, bo generalnie taka jest narracja, żeby szybko, tak? Ale no to tutaj musicie też zdecydować, bo komitet tą decyzję musi podjąć. Z takich pierwszych sondażowych, że tak powiem, pytań i tak źle, i tak niedobrze, więc wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo trudno jakieś takie optymalne rozwiązanie znaleźć. Tutaj Państwu prezentuję fragment, jeden z elementów planu komunikacyjnego. To będą takie grafiki, które będą Państwu pokazywały i pomagały Państwu i zwracały Państwa uwagę na to, aby się spisać. Będą informowały o terminie spisu, będą informowały, ile czasu pozostało do spisu oraz podstawowe informacje. Będziemy to publikować zarówno na stronie Ministerstwa Zdrowia, jak i w mediach społecznościowych. Zachęcam do dystrybuowania tych informacji. Nam wszystkim powinno zależeć, żeby jak najwięcej osób się spisało i wtedy umożliwimy naszym koleżankom i kolegom podejmowanie wspólnie decyzji, co dalej, jeśli chodzi o wykonywanie naszego zawodu. Króciutko, żeby Państwa nie przestraszyć tym spisem, co to za spis jest, bo pewnie mamy wyobrażenie ankietera z GUS-u i wielostronicowej karty. Spis jest bardzo prosty, można go wykonać na telefonie, na laptopie, na tablecie. Podstawowe informacje, imię, nazwisko, PESEL, województwo, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, to są takie podstawowe informacje, które potrzebuję tutaj wpisać. Zwracam Państwa uwagę na tą kwestię województwa. To województwo, które Państwo wprowadzicie, to będzie województwo, w którym będziecie głosować. Oczywiście można wystąpić o zmianę tego, ale tam będzie bardzo krótki czas na taką zmianę, no bo może ktoś się przeprowadzić, z różnych sytuacji taka możliwość będzie zmiany, ale zwracam na to uwagę, żeby nie wpisywać jakiegokolwiek województwa, tylko faktycznie to województwo, w którym zamieszkujemy, to nie musi być zameldowanie. To jest pierwsza część. Druga część to jest kwestia kształcenia, które Państwo odbyli. Nie ma to znaczenia, czy macie studium, czy macie studia i nie trzeba zaznaczać obydwu, można sobie wybrać jedno, to jest pełna dowolność. Trzeba dołączyć tylko skan dyplomu. Tylko dyplomu, nie świadectwa i tylko tyle. Może to być zdjęcie. To nam pomoże zweryfikować, czy dana osoba w ogóle ma uprawnienia do tego, aby podejmować później decyzje i móc decydować dalej w głosowaniu na poszczególnych kandydatów na delegatów. Dodatkowo wymóg ustawowy, jest obowiązek wpłaty 10 zł za wpisanie się do spisu, trzeba będzie takie potwierdzenie takiego przelewu dołączyć tutaj, no i standardowe zgody i oświadczenia i to jest koniec. Nic więcej Państwo nie potrzebują, będziecie później tylko dostawać informacje już mailowe, których będziecie dalej kierowani z dużym wyprzedzeniem. Chciałbym, żeby te terminy wyborów już później w poszczególnych województwach znali Państwo dużo wcześniej, ponieważ wiemy, że te grafiki, one nie są planowane z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc, a często kwartał, a nawet pół roku, czy w niektórych podmiotach nawet rok. No tego roku na pewno nie gwarantuję, ale na pewno chciałbym, żeby ten okres był jak najdłuższy. No i króciutko o przyszłym samorządzie ratowników medycznych, bo jego wyobrażenie jest bardzo różne. Dlatego krótko Państwa tutaj wprowadzę, co tak naprawdę w tym samorządzie będzie, żebyśmy mieli świadomość i żebyśmy mogli dzisiaj dyskutować w kuluarach. Krajowy zjazd, najwyższy poziom, on się będzie odbywał w oparciu o tych delegatów, których wybierzemy. Krajowa Rada Ratowników Medycznych, Komisja Rewizyjna, Sąd Dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny i Rzecznik Dyscyplinarny. Nie będę tego szczegółowo omawiał, bo nie chcę Państwa zamęczać, chcę tylko pokazać Państwu tą strukturę, jak to będzie wyglądało i jak to ustawa przewiduje. Tego nikt sobie nie wymyślił, to są zapisy ustawowe
No i do tych zapisów ustawowych my się musimy tutaj dopisać. Krajowa Rada, prezes, członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd, czyli przez ratowników medycznych delegatów. Tak będzie wyglądał schemat prezydium Krajowej Rady, to również ustawa opisuje. Jedyna rzecz, która jest niedoprecyzowana i będzie, że tak powiem, w jurysdykcji Krajowego Zjazdu, to ile będzie stanowisk wiceprezesów i członków prezydium. Bo pamiętajmy, że nasz samorząd będzie zupełnie inny niż inne samorządy. Mamy płaski samorząd, tylko centralny, nie ma żadnych wojewódzkich, regionalnych, powiatowych, bo dużo pytań też jest na ten temat, więc tutaj do zastanowienia się, jak to ma funkcjonować w takiej właśnie pozycji centralnej, tak, bo troszeczkę będzie to inaczej, nie będzie tych regionów. No i komisja rewizyjna, myślę, że tutaj nic odkrywczego Państwu nie pokazuje. Sąd dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, nie będę wchodził w szczegóły, temat bardzo trudny, wydaje mi się, że też wymagałoby to oddzielnego w ogóle takiego spotkania i dyskusji, jak to w ogóle przeprowadzić z udziałem innych samorządów zawodowych, bo takie głosy już do nas dochodzą, żeby na pewne kwestie zwracać uwagę, żeby się to nie przerodziło w taki klasyczny sąd cywilny obrońców, tylko żeby jednak rozmawiać merytorycznie o tym, co dany ratownik wykonał w aspekcie medycznym, a nie prawnym i nie prawa właśnie cywilnego czy kodeksu postępowania administracyjnego, bo tego bardzo dużo mamy właśnie dopisane w ustawie. Rzecznik dyscyplinarny i zastępca rzecznika dyscyplinarnego, no to będą osoby, które będą te sprawy dyscyplinarne niejako prowadziły i wnosiły do sądu dyscyplinarnego. To, co ważne, czyli przynależność do samorządu jest obowiązkowa, możemy się z tym zgadzać, możemy się z tym nie zgadzać. Taki mamy zapis ustawowy, myślę, że nie ma co tutaj na ten moment dyskutować, tak jest. I co tak naprawdę na koniec sam wiąże się z powstaniem samorządu. To jest też taki obszar, który był prezentowany na pierwszym Krajowym Zjeździe Organizacji Zrzeszających Ratowników Medycznych. Związków zawodowych, stowarzyszeń, towarzystw, było kilkanaście tych organizacji i tak naprawdę wydaje mi się, że tą wiedzę też sobie powinniśmy uzupełnić. Ja postaram się Państwu pokazać, gdzie tak naprawdę są te rzeczy najważniejsze dla Was, czyli książeczki, zaliczenie okresu doskonalenia zawodowego, bo to Państwa najbardziej interesuje w takich kuluarowych spotkaniach. To, co powiedziałem na początku, no rejestracja w KRS i co dalej, bo nawet jeżeli zarejestrujemy te władze, to nie mamy biura, nie mamy pracowników, nie mamy sprzętu, nie mamy niczego tak naprawdę, żeby wykonywać zadania ustawowe, tak? Tu wspólnie z kierownictwem resortu udało się wypracować takie zapisy w nowelizacji, które niejako nie wskazują na sztywno tej daty, bo trudno te daty wskazywać, żeby no nie wpaść w tą konieczność ciągłej nowelizacji tych ustaw, to tak naprawdę w momencie, kiedy samorząd osiągnie gotowość do realizacji jakiegoś zadania, to będzie mógł realizować. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Dziękuję za taką otwartość w tym zakresie i zrozumienie w końcu, że no nie zawsze tymi datami się musimy obstawiać. Mam nadzieję, że przez Rządowe Centrum Legislacji takie zapisy przejdą. Zobaczymy, jestem tego ciekaw. Co tak naprawdę to ten samorząd? To tak naprawdę duża firma. Tak? Część z Państwa ma firmy, ale to są często małe firmy jednoosobowe. Ja mówię tu o bardzo dużych firmach, które zajmują się wieloma projektami, wieloma procesami, mają bardzo rozbudowaną strukturę i wbrew pozorom samorząd, jak Państwu za chwilę pokażę, to nie jest tylko wydawanie tych naszych książeczek. Zobaczcie Państwo, obsługa i prowadzenie dotacji, ponieważ jest mowa o tym, że jakieś elementy, jakieś zadania będą finansowane z dotacji z środków publicznych, na przykład budowa rejestru ratowników medycznych. To są środki publiczne, które są bardzo obwarowywane, jeśli chodzi o ich wydatkowanie, rozliczanie. Bardzo trudny obszar. Prawo bardzo szerokie, cywilne, prawo pracy, zamówienia publiczne, bo jeżeli dotacja celowa, to i zamówienia publiczne, ale nie takie proste zapytania ofertowe, jak część z Państwa pewnie realizuje, tylko no to będą, jeżeli będziemy robić rejestr, to będą przetargi na wiele set tysięcy złotych, może i nawet więcej. Także wskakujemy na te wyższe poziomy zamówień publicznych. Dyscyplina finansów publicznych, bo jak wydatki publiczne, to trzeba też uważać na tą ustawę, żeby nie daj Bóg nie wydać tych środków niezgodnie z zapisami tej ustawy. Bardzo trudny obszar, bardzo drogi, czyli IT szeroko rozumiane z elementami cyberbezpieczeństwa przy tych zagrożeniach, które się dzisiaj dzieją, no bo jednak będziemy korzystali z jakichś usług, jeśli chodzi o prowadzenie rejestru, obsługę państwa, no tak, żebyśmy nie robili tego znowu na papierach, tak, bo to nie ten moment. Przetwarzanie danych osobowych, bardzo niedoceniany element. Myślę, że nikt z Państwa by nie chciał, aby Państwa dane były błędnie przetwarzane albo gdzieś by wyciekły z rejestru ratowników medycznych, dlatego taki duży nacisk kładziemy dzisiaj w komitecie organizacyjnym, aby tę kwestię uregulować i zamknąć. Prawa autorskie, księgowość, kodeks postępowania administracyjnego. Jak Państwo czytali ustawę, to wszędzie Państwo widzicie, że mamy wszędzie odwołania do
do KPA. Tak? Ktoś to też będzie musiał prowadzić. To są osoby, które przy dzisiejszym skomplikowaniu kodeksu postępowania administracyjnego i tych różnych nowych elementów, które się tam pojawiły po nowelizacji, to wymaga to naprawdę doświadczonych osób, szczególnie jak wejdziemy na te wyższe poziomy, nie mówię o tych podstawowych. No i tutaj mamy taki prostokącik, realizacja zadań ustawowych, które ustawa mówi. Taki specjalnie mały Państwu zrobiłem ten prostokącik, żeby zobrazować Państwu, ile tych elementów dodatkowych będzie, które będą musiały zafunkcjonować, żebyście Państwo dostali prawo wykonywania zawodu, dostali książeczkę doskonalenia zawodowego, żeby ktoś Państwu zatwierdził okres edukacyjny, tak? No i oczywiście dodatkowo taki duży prostokąt to bieżące zarządzanie posiadanymi zasobami, bo jeżeli już coś będziemy mieć jakoś samorząd, trzeba to też tym zarządzać, tak? Część Państwa pełni funkcje na różnych poziomach, jeśli chodzi o zarządzanie. Mamy coraz więcej osób, które w tej strukturze zarządzania są coraz wyżej i fajnie, i super, ale jak tak porozmawiacie między sobą, to ile mamy takich osób, które zarządzały pogotowiem mniejszym, większym, jakimś innym podmiotem leczniczym? To pytanie do Państwa pozostawiam, tak? To będzie na pewno bardzo trudny obszar, no bo niestety tak się nasza ta kariera zawodowa ułożyła, że mamy ten środek wycięty, mamy ratowników z pierwszej linii frontu, koordynatorów na podstacjach i potem nie mamy praktycznie nikogo i potem mamy dopiero dyrektorów pogotowi. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy zupełnie inną sytuację niż inne grupy zawodowe, tak? Bo zarówno diagności laboratoryjni czy inne grupy, które mają swój samorząd, troszeczkę inaczej to wygląda. Tu będziemy mieć na pewno dużą trudność. Jeszcze raz na sam koniec przypomnę tą grafikę, która niebawem będzie udostępniona. Wszystkie grafiki, które będą w planie komunikacji, one będą w podobnym takim wyglądzie graficznym, tak żeby to Państwa łatwo naprowadzało. Zachęcam do tego spisu, zachęcam do kontaktu, gdyby mieli Państwo pytania, jestem do dyspozycji. Wiem, że część członków komitetu organizacyjnego jest również, także zachęcam do korzystania z tych osób i do zadawania pytań, jeżeli Państwo macie. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest 13:40, czasowo nam wszystko zgodnie z planem. Na tym etapie ten element inauguracyjny na tym zakończymy. Zapraszam teraz Państwa na obiad i o godzinie 15 spotykamy się tutaj na pierwszej sesji. Dziękuję bardzo.